Next stop Colombia! Yeah! No i jesteśmy w Limie. Właśnie szybko lecimy, mamy godzinę tylko na przesiadkę. Szczęście jesteśmy odprawieni, ale musimy wyjść z lotniska i wejść z powrotem, bo trzeba przejść odprawę celną, że wylatujemy z Peru. Peru było zarąbiste. Udało nam się, a teraz będzie jeszcze lepiej, w 100%. Teraz ostatnie 3 dni Kolumbia. Wiecie jak jest, muszę się z braderem pożegnać. No. Widzimy się przecież dopiero za miesiąc. Także Zakończyć podróż na grubo. Także nie ma lekko. Leciliśmy w ogóle przed chwilą Andami i powiem wam, że lekkie przerażenie mnie złapało, bo sobie przypomniałem film, ten, który rozbija się ten samolot w Andach z tą drużyną futbolu amerykańskiego, chyba czy jakoś tak? Musieli się zjadać nawzajem, żeby przeżyć. Ojeju, straszny film. W Kolumbii ma być 25 stopni. Miejmy nadzieję, że będzie fajna pogoda, że nie będzie padało. Mamy tam 3 dni, a w sumie to 2,5. Ja może zostanę dzień dłużej. Zobaczymy jak z biletami będzie dalej. I no zobaczymy. I tak będziemy kończyć ten miesiąc. Jeszcze jeden podróży mnie czeka. Bienvenidos. Colombia, brother. Medellin. No i jesteśmy, czekamy właśnie na Ubera. Pamiętajcie, że jak jesteście w Kolumbii, możecie wszędzie sobie tutaj elegancko jeździć Uberkiem i to jest rozsądne. Podróżować tu Uberkiem. Trochę taniej. Taniej i bezpiecznie przede wszystkim. No dobra, dojechaliśmy do naszego hostelu. Jest i hotel, i hostel, i właśnie teraz sobie przypomniałem, że ja nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie mieszkałem z Polem. Albo nie, albo my tu obok wtedy mieszkaliśmy. Kurde, nie no, takie podobne, że szok. Idziemy zobaczyć. Ale fajnie, że jesteśmy w Kolumbii. Jesteśmy w hostelu Pawła. Pierwsza noc w hostelu, Paweł. Obiecał mi hotel i 5-gwiazdkowy, a nie wziął jakiś metr. Paweł, jak się... Ty, nie może meta, zarąbisty hostel. No meta nie meta, ale jak ktoś będzie chrapał jak niedźwiedźka. Dlatego trzeba mieć stopery, szafeczki są, wszystko jest petarda. Ogólne koje moje, Pawła też w sumie gdzie indziej. Elegancko, bo i są szafki, i to. I dodatkowo jest jeszcze drugi budynek tam, gdzie są pokoje. Tam na górze jest basen, siłownia i tak dalej. W ogóle na 90% jest na tej samej ulicy co wtedy. Tak mi się wydaje. Dobra, pakujemy się, idziemy na siłkę. Mamy siłownię w cenie tutaj też, także idziemy poćwiczyć. Tutaj mamy w hostelu też taką miejscówkę do pracy, tam do posiedzenia. To jest jeszcze na dachu i kuchnia, że można sobie gotować. No a tutaj mamy przygotowane jeszcze aktywności jakie są. Dzisiaj jest Our Spanish Gastronomy Night. Jest jakaś imprezka dzisiaj, to spoko. Games night. Welcome drink, mamy dostać welcome drinka oczywiście. Tutaj też kawiarnia. Ale to fajnie jest. Za noc zapłaciliśmy w sumie po 75 zł w tym hostelu. No takie eleganckie, dlatego. Nie wiem, to jest 1000000% tutaj, 1000000%. Albo byłem w tym budynku, albo w tym budynku z Polem. No i tu mają drugi budynek, już z pokojem. Nie, to też jest hostel. No popatrz. Czy mają dwa po prostu. Ciekawe, czy nie wybraliśmy gorszego po prostu, przypadkiem. No dobra, no mniejsza z tym. Idziemy tutaj zjeść, pokazać wam basen i poćwiczyć. Gotowi już na siłownię jesteśmy. Ale ja lubię takie hostele. W Kolumbii hostele chyba wspominam najlepiej ze wszystkich, naprawdę. Są mistrzowskie po prostu, bo tu ludzie przyjeżdżają się dobrze bawić, fajni ludzie przyjeżdżają, w ogóle jest super. Dobra, z naszej siłowni tyle wyszło co nic, okazało się, że są tam teraz jakieś lekcje tańca i nie możemy ćwiczyć. Możemy wrócić dopiero o 6. Szkoda dnia,
Idziemy na miasto, jutro rano sobie pójdziemy poćwiczyć. I co? Idziemy na zwiedzanie. Okazało się w ogóle, przypadkowo całkiem, że mieszkamy na Poblado, czyli na najlepszej dzielnicy w Medellin, na takiej najbardziej, takiej wiecie, znanej i tak dalej, gdzie wszyscy tutaj przyjeżdżają. Zupełnie to był przypadkiem, gdzie jest najbardziej też imprezową dzielnicą. I dobrze się składa. Paweł, bo to można powiedzieć, że to dzisiaj takie oficjalne pożegnanie może być, co nie? Czemu? No, które trwa 3 dni. A, no tak. Czas. Wiecie, jak z Pawłem nie będziemy się widzieć miesiąc, no to trzeba się dobrze pożegnać. Także dzisiaj będzie naprawdę... Dzisiaj zaczynamy to, bo to nie ma na co czekać. Nie ma, czas ucieka. Czas ucieka, tak dokładnie. Dobra, sytuacja wyklarowała się po prostu idealnie, moi drodzy. Ponieważ pytam w hostelu, gdzie najlepsze życie nocne? Oni mówią, akurat dzisiaj mamy party hopping i z drugiej strony party hopping, czyli wszyscy zbieramy się razem i idziemy imprezować razem. To jest fajne w hostelach właśnie, że to inaczej działa niż hotel. W hotelu macie tak, że wiecie, no, każdy zamyka się w pokoju i tyle go widzieli. A w hostelu ludzie żyją razem i to jest super. Zona Rosa El Poblado. O, tu jest imprezka. To może tu dzisiaj też przyjdziemy. Ale wróciły wspomnienia, my tu wszędzie z polem łaziliśmy w 2020 roku. No i zaraz dojdziemy do takiego parku. No i tam dalej imprezowa dzielnica się zaczyna. W ogóle to Poblado jest fajne, bo jest dużo graffiti, do takiego naprawdę fajnego, takiego artystycznego. Pokażę wam, ile się da. Bieda niestety też jest duża w Kolumbii. I bezdomnych też jest dość sporo. Na każdym kroku widać, jak leżą na chodniku. Ale mówię, pokażę Pawłowi park. A tu same lumpy siedzą. Fajnie, ładnie. Ładnie, takie swojsko można powiedzieć. Fajnie, dochodzimy do tego Poblados. Klimaci Kolumbii. Moi drodzy, z czym kojarzy się każdemu Kolumbia i Medellin? Wiadomo z czym. Z Pablo Escobar. O, a tu dziewczyny w pracy. Wiadomo, że to miasto właśnie zasłynęło tym, że było znane z tego, że był tu największy gang, największy kartel narkotykowy z Medellin, czyli kartel Pablo Escobara, który po prostu zaczął przemycać kokainę na wielką skalę do Stanów Zjednoczonych i nie tylko. I przez wiele lat Pablo Escobar siał terror tutaj. Żebyście wiedzieli, był mordercą, terrorystą i tak dalej. Większość ludzi nie ma o nim dobrego zdania, ale jutro pojedziemy w miejsce, gdzie jest zupełnie inaczej. Gdzie ludzie kochają Pabla do teraz, mimo że nie żyje już wiele lat. Gdzie Pablo zbudował szkoły, szpitale, zbudował całą dzielnicę, która nazywa się Barrio Escobar, czyli typowo barrio od Pablo Escobara. I jutro wam to pokażemy. Będą ogólnie 3 odcinki z Medellin. Będzie jeden odcinek dzisiaj z życia nocnego i nie tylko. Jutro będzie właśnie poświęcony Escobarowi, a w trzeci dzień będzie Comuna 13, specjalny gość na kanale. No, ogólnie zapowiada się bardzo wesoło. O, thank you. Jesteśmy na Provenza, czyli dzielnicy, która jest tutaj taka najbardziej popularna wśród turystów, restauracje, bary, imprezy. Wieczorem oczywiście pokażemy inaczej, teraz przyszliśmy tutaj po prostu zjeść coś dobrego. Ale tu wszystko się dzieje wieczorem. Zawsze się rozgrzewać, jakąś tequilą. No nie, no tequilą. Ale tak, tequilą się rozgrzewać. Tequilą się rozgrzewać. Dzięki. Od razu szachmat. Bo trzeba się siadać. No tak, no ale to gdzie jest jedzenie jeszcze od razu. Dobra, dojdziemy do końca i zobaczymy co gdzie i zaraz wrócimy najwyżej. Dobra, i tu jest rum typowo z Kolumbii. Wiadomo doble, bo z Pawłem się nie pije single. No i tak. Zaczynamy nasz wieczór.
Dobra, powiedziałem wieczór, a to raczej 3-dniowy weekend się zaczyna. Ja muszę odpocząć po podróży teraz. Ja tak uwielbiam Medellin, że sobie nie wyobrażacie. Mam same dobre wspomnienia z tym miejscem. Ale dzisiaj ja już miałem akurat taksówkarz. Nie okradł, tylko coś tam. Nie okradł, tylko dobra, jestem głupi, no dobra. Bo nie wiedziałem, że na Uberze mam zaznaczone, znaczy dobra, wiedziałem, ale zapomniałem o tym, że mam zaznaczone, że pobierają z karty pieniądze. I wiecie, 100 zł kosztował kurs, przyjeżdżamy, ja mu daję 100, on uśmiechnięty, bierze, odjeżdża, a zaraz mi kolejną 100 z konta wzięło. Pablo? Jak to się mówi po kolumbijsku? Nie wiem. Na zdrowie. Bienvenidas a Colombia. Witamy w Kolumbii. Dobra, idziemy trochę tutaj się przejść, zobaczyć co się dzieje. Ale tu i tak, wszystko tu pewnie dopiero wieczorem będzie. A jest takich ciekawostek, które musicie wiedzieć. W samym Medellin żyje 2,5 miliona ludzi. Jest to drugie największe miasto w Kolumbii. Największym jest oczywiście Bogota, czyli stolica. Tam żyje 8 milionów. W całej Kolumbii żyje 60 milionów, co czyni trzecim największym miastem w Ameryce Południowej. Pierwsza oczywiście jest Brazylia, gdzie żyje 80 milionów. Drugi jest Meksyk, gdzie żyje 65 milionów. No i trzeci właśnie to. Oh, thank you. Thank you. O, patrzcie, mundurek jak z serialu. Ja niedawno oglądałem serial właśnie o Pablu, także wszystko mi się tutaj tak mocno kojarzy z tym, że szok, no. W ogóle tutaj musicie wiedzieć, że miasto Medellin mocno wykorzystuje to, że Pablo Escobar tak je rozsławił na świecie, a wtedy był bardzo źle je rozsławił oczywiście, ale teraz to wykorzystują. I można tu kupić na każdym kroku pamiątki właśnie z Pablem. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale miasto Medellin w 1991 roku było uznawane za najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. A dokładnie to Comuna 13, bo jakie ładne rzeczy z róż. Comuna 13, na której będziemy w trzecim odcinku, była uznawana za najbardziej niebezpieczną dzielnicę w ogóle na całym świecie. 17 osób dziennie tutaj ginęło z morderstw. Znaczy przez morderstwa. Pomyślcie, na jaką skalę to szło. A co jest jeszcze najciekawszą rzeczą? Skąd w ogóle się wzięła nazwa Kolumbia? Szczerze, przyznam się, nie wiedziałem o tym. A to jest takie proste. Od słynnego podróżnika, nawigatora i kolonizatora, czyli Krzysztofa Kolumba. Christopher Columbus. I stąd się wzięła Kolumbia. O, jakaś dyskoteka też. To powiem wam, że tu na każdym kroku się coś dzieje. No, Jeszcze 2 godziny i będzie ciekawie. Co? Dzielnicę mamy No moc. dzielnicę mamy chyba najlepszą w całym Medellin. Znaczy na pewno mamy najlepszą. A tak jak wam mówiłem, że wszędzie wykorzystują podobiznę i robią po prostu różne pamiątki. Hello. No tak jest, no. Czemu mają nie zarabiać na człowieku, który siał tutaj terror przez wiele lat? Teraz, najbardziej znany. który był najbardziej znany z tych wszystkich, który był, no nie był, no był bardzo złym człowiekiem, nie ma co gadać. No i teraz przynajmniej mogą się tym odpłacić, że mogą wykorzystywać jego wizerunek i przyciągać turystów. No wiecie, jak powstał serial Narcos o Pablo, no i w ogóle dużo różnych, no chyba każdy zna imię na świecie Pablo Escobar. Patrzcie, na koszulkach podobizna. To akurat jakby został poszukiwany i wyznaczona nagroda została za niego $2,700,000. Tak jest. Ja myślę, że to tamta ulica, to na każdej ulicy jest tak, widzę. Tu weekendy to muszą być takie mocne. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jest wtorek, także zobaczymy, co się będzie działo. Idziemy zobaczyć, co u nas się na górze dzieje w hostelu. Musimy telefon podładować, także... Ala. A tak to wygląda. Ale widoczek jest ładny. Wam pokażę.
Ale pech. 23, w sumie za 5 mieliśmy właśnie wychodzić i zaczęło padać. No nie. Powiedziałem właśnie całą ekipą tutaj z hostelu na pub hopping, czy party hopping, jakoś tak. Niedobrze. Dobra, i zaczynamy naszą imprezkę. Niestety popadało trochę, no ale to nic, już się stało. Myślę, że dobrze się zrobi zaraz. Powiem wam, że to jest zupełnie inny Medellin niż jak byłem tu w 2024 roku. No teraz to się naprawdę tutaj dzieje i to mocno. Cały czas ktoś podchodzi z różnymi dziwnymi pytaniami. Thank you, gracias. No, dużo się dzieje, dużo. A co dopiero się musi dziać? Weekend, dzisiaj jest wtorek. Tak jak mówiliśmy, tak robimy. Kolejny dzień zaczynamy od siłowni. Czy było śniadanko, teraz siłownia. I później jedziemy zwiedzać. Później pojedziemy na Barrio Escobar, czyli dzielnicę, którą wybudował Pablo Escobar. A później wieczorem, znaczy wieczorem po południu, mamy spotkanie z dziewczyną tutaj, która nas będzie prowadzała. Która mówi po polsku, a jest z Kolumbii. Studiowała w Polsce, w Warszawie dokładnie. I zabierze nas na najbardziej niebezpieczną dzielnicę, jaka tutaj jest. O, tak mnie ostrał. Trzymaj to. Oj, ale... Oby to było na szczęście. Daj mi też koszulkę twoją. Ręką jest to wydał, kurwa? A, ja twoją koszulkę. Ja cię muszę wytrzeć. Ja pierwszy. Yeah. No, dobra. A w ogóle co do wczorajszego wyjścia na imprezę. Impreza spoko, bardzo fajna, ale oni to biorą po 30, na przykład 30 tysięcy za to, że się idzie grupą. Ale za nic się płaci. Oni nas wzięli na to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Dali po małym szocie soku, a nie tak jakiegoś wiecie. No nie był to szot z wodą, tylko po prostu jakiś sok. I po 3 dychy skasowe. Ale było fajnie. No, przyjechaliśmy właśnie w złe miejsce. Dzisiaj wybieraliśmy, przyjechaliśmy na miejsce, gdzie tutaj na śmietnisku właśnie było wysypisko śmieci i Escobar postawił osiedle, ale tu przyjedziemy później, a teraz idziemy na drugie, tam gdzie was chciałem zabrać właśnie, gdzie jest takie graffiti duże, też na jego dzielnicę, którą wybudował. Zupełnie z drugiej strony miasta jesteśmy. Masakra. Mieliśmy tu pół godziny i teraz pół godziny trzeba w drugą jechać. I'll stay persistent. You need that distance, yeah. But with love like this, we cannot miss each other. Yeah, yeah. Please don't play no games with me. Just hit me up on my line, yeah. But there's one thing you need to know. No i dojechaliśmy wreszcie. Dojechaliśmy do miejsca Barrio Pablo Escobar, czyli miejsce, które wybudował Pablo Escobar. Wiadomo, oczywiście z pieniędzy z przemytu kokaina do Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest też na górze takie małe muzeum. I w ogóle ta dzielnica jest zrobiona typowo pod to. Tam jest fryzjer, El Patron, czyli szef. Do tego bar, jakaś restauracja. Wiecie, próbują z tego wycisnąć ile się da. Bienvenidas, witamy. Aquí se respira paz. Tutaj oddychasz spokojem, czy jakoś tak. W ogóle tu od razu widzicie flagę Kolumbii. Żółty, czyli taki najgrubszy pas, niebieski i czerwony. No to żółty symbolizuje kolumbijskie złoto. W Kolumbii jest dużo złota, na przykład w Bogocie jest Muzeum Złota. Tak w ogóle nie wiem, czy tutaj nie polecę do Bogoty, to się okaże. No, niebieski ocean spokojny, a czerwony nawiązuje do krwi przelanej podczas walki o niepodległość Kolumbii. Co można powiedzieć jeszcze o Escobarze? No na pewno swojego czasu stał się legendą. Niesławną legendą, przez to, że później po prostu zwariował już. Nie ma co ukrywać.
bo chciał pomagać ludziom, chciał robić dobrze, zarabiał właśnie bardzo duże pieniądze. Na początku na przemycie różnego sprzętu elektronicznego i tak dalej, marihuany. Później wszedł handel kokainą właśnie, czyli białym, kolumbijskim złotem. Zarobił na tym straszne pieniądze. Nikt w historii chyba nie zarobił takie, chociaż myślę, że później El Chapo zarobił więcej, ale El Chapo już był z Meksyku, a nie z Kolumbii. Tutaj możecie zobaczyć hasło, które cały czas używał Pablo Escobar. Plata o plomo, ołów albo pieniądze. Wszyscy musieli brać pieniądze, byli przekupywani policjanci, urzędnicy, wszyscy. Kto nie chciał, był zabijany. Tutaj Pablo i Gustavo Garvilla to był jego wspólnik, kuzyn, najlepszy przyjaciel, brat. No i tutaj jest najsławniejsze zdjęcie, przez które właśnie Pablo Escobar wpadł w problemy. Jak chciał zostać politykiem, miał aspirację, żeby zostać prezydentem Kolumbii. A to zdjęcie zostało wykonane wcześniej, nie wiem, czy parę lat, na komisariacie. Był zatrzymany, tylko zrobili mu zdjęcie i go wypuścili, ale był już zatrzymany jako przestępca i to pokrzyżowało jego plany, żeby wejść do polityki. Pablo wtedy zwariował po prostu, zaczął zabijać, mordować. Wszystko zrobił, wszystko obrócił przeciwko sobie już tak totalnie. O, tu możecie zobaczyć, ile pamiątek można kupić różnych. To chyba kawa nawet. Wszystko z Pablo Escobarem w swojej haciendzie na wjeździe hacienda na Poles. Miał postawiony samolot, w którym zrobił pierwszy przemyt kokainy właśnie do Stanów Zjednoczonych. W tej haciendzie miał w ogóle zoo prywatne, no to było przeogromne, ale wiem, że już to nie istnieje. On tam miał hipopotamy, no wszystkie takie zwierzęta tropikalne, co byście nie wymyślili. O, tych naszywki, jakieś magnesy, otwieracze. Hacienda na Poles, Plata o plomo. Komuna 13, do Komuny 13 pojedziemy jutro. Komuna 13 była uważana za najbardziej niebezpieczną dzielnicę w ogóle, jaka była kiedykolwiek na świecie. Jutro tam pojedziemy. Bardzo dużo się zmieniło. Powiem wam tak, to co wszystko się działo w Kolumbii, to co było tutaj złego, Kolumbijczycy obrócili to w coś, żeby wykorzystać to co się stało złego, żeby wykorzystać, żeby na tym jeszcze zarobić i zaczęli po prostu Kolumbię promować tak, żeby Kolumbia jest bezpieczna, że można tutaj przyjeżdżać, że tutaj nic wam się nie stanie. Oczywiście wszystko w miarę rozsądku. O, spluwa leży. Zrobili to tak, żeby z tego, że ta Komuna 13 bardzo dużo ludzi ginęło. To oni teraz zrobili z tego dzielnicę, którą może odwiedzić każdy, żeby przyjechał, żeby zobaczył, co tam się dzieje. Jest to miejsce typowo turystyczne, gdzie przyjeżdżają ludzie, gdzie są przewodnicy, opowiadają o tym, co się tam działo. I my jutro właśnie też tam pojedziemy z Jessicą, żeby wam opowiedziała i pokazała co i jak. Tak samo postać Pablo Escobara. Terrorysta, przestępca, morderca. Tysiące osób zginęło z jego zlecenia. Policjantów, normalnych ludzi, rodzin, kobiet, niestety nawet dzieci. Ale też potem, jak mu się trochę zwariowało w głowie, znaczy trochę, bardzo, a nie trochę. I Kolumbijczycy wykorzystali to. Przez to, że on był tak znany, że po prostu na całym świecie ludzie wiedzieli, kim jest, żeby zarobić na tym. Zarobić na tej jego złej sławie, ale też dla wielu ludzi Pablo Escobar jest legendą po prostu tego, co zrobił, do czego doszedł i co osiągnął. Na tej dzielnicy on wybudował 700 domów dla najbiedniejszych. Jest tu jeszcze dzielnica, w której byliśmy wcześniej. Tam, gdzie na wysypisku śmieci wtedy powstało 250 domów. Później okazało się, że zbudowali tego 400. Teraz tam jest chyba 2000 czy ileś. Wiecie, to zalegalizowali całkowicie tą dzielnicę. Ale to o tym później wszystkim jeszcze opowie Jessica, jak już się z nią spotkamy i tam pojedziemy. Tutaj jest jeszcze miejscówka. O, pan Krzysiu Krawczyk. Witamy, witamy. Tutaj możecie zobaczyć najsławniejsze zdjęcia, które były w ogóle wykonane. O, ta jak się nazywała? Biała wdowa? Griselda, właśnie, no. Czarna wdowa. Czarna wdowa, no. Tutaj Pablo Escobar. Najbardziej niebezpieczna kobieta w historii. No. Griselda była... Chodziła Miami. No, Miami, no. Totalnie niebezpieczna. Zabijała wszystkich. Tutaj możecie zobaczyć miejsce,
gdzie zabili Pablo Escobara na dachu budynku. Byłem tam w tym miejscu. Nie będziemy drugi raz jechać, bo nie ma tam w ogóle po co jechać, bo to po prostu normalny dom. Agent DEA, który go ścigał całe życie. O, tutaj już było, jak było... Właśnie jak byłem ostatnio razem, tak wyglądało to graffiti. Teraz zmienili już na inne. O, wiedzę, że wcześniej jeszcze było takie. Tutaj możecie zobaczyć, jak zostały wyznaczone nagrody za Pablo Escobara. 2 700 000 dolarów. Później, a tutaj, o, tutaj jest w ogóle 5 milionów, ale to jest peso. Tutaj już jest 10 milionów. No ale to Amerykanie dali 2 700 000 dolarów i nikt Pabla nie wydał. Tak się go bali. On siał taki terror, że ludzie się tak go bali, że po prostu szok. Pomyślcie sobie, dla takich pieniędzy nikt go wtedy nie wydał. Ale też go szanowali za to. No i szanowali też, bo też robił dużo dobrych rzeczy. O, tu możecie zobaczyć, co miał. Nosorożca, strusie, kangury, zebry. Wszystko miał w tej właśnie, o, hipopotamy. To miał wszystko właśnie w tej swojej Hacienda Napoles. No, chcieli o tym, że Pablo Escobar zginął w dzień po swoich urodzinach, dokładnie 44 urodzinach. Został zastrzelony przez żołnierzy, policjantów, agentów DEA właśnie tutaj w Kolumbii, w Medellin. W szczycie działalności kartelu z Medellin oni byli odpowiedzialni za 80% przemytu kokainy na całym świecie. Pomyślcie, co nie byli mocni. Pablo Escobar założył swój gang, swój kartel, plus z 4 innymi wspólnikami przejęli całkowicie rynek, zawładnęli całkowicie tym wszystkim. Teraz oczywiście większość tych rzeczy dzieje się w Meksyku. Zostało to tam bardziej przeniesione, ponieważ dużo łatwiej po prostu jest z transportem do Stanów Zjednoczonych. I żebyście wiedzieli, na jaką skalę to było, bo wiele osób sobie może nie wyobrazić, to naszło po prostu dziesiątki albo setki ton kokainy. Oni mieli setki laboratoriów w całej Kolumbii i szacuje się, że Pablo Escobar podczas swojej kariery zarobił 65 miliardów dolarów, czyli 290 miliardów złotych. Szok po prostu. Szacuje się, że z rąk Escobara i jego ludzi zginęło około 4000 ludzi. Pablo Escobar miał 141 domów, 140 samolotów i też ponad 30 jachtów. Patrzcie, ile różnych książek powstało o Pablo Escobarze. Bienvenidos barrio Pablo Escobar. To właśnie miejsce, gdzie jesteśmy teraz. Żebyście wiedzieli też jedną ważną rzecz. Oczywiście to był zły człowiek, bo nie można tego podważyć. Był bardzo złym człowiekiem. Ale dla wielu ludzi, po prostu tutaj z Medellin, on był Robin Hoodem. Oni go uważali za Robin Hooda. Pablo Escobar budował domy, budował szkoły, budował szpitale, budował drogi. On powiedział, że spłaci dług publiczny Kolumbii, jeśli tylko mu odpuszczą. Wiecie, tam było, nie wiem, czy miliard, czy ileś tam dolarów i on powiedział, że on to spłaci, jeśli mu po prostu, wiecie, całkowicie odpuszczą, no ale nie mogli mu odpuścić. Wiecie, jaki dom. Gracias. Domy do góry. Chodźcie, przejdziemy zobaczyć kawałek. Przejdziemy się kawałek, żeby wam pokazać schody w barwach flagi Kolumbii, czyli złoty, niebieski i czerwony. Jutro Pawła zabieram na komunę 13. Powiem ci, że ci się spodoba. Zobaczcie, jaki to jest klimacie. To jest taki klimat Ameryki Południowej, jak się w serialach oglądało. Także będzie całkiem fajnie, żeby to zobaczyć. Escobar. Kurde, że ja drona wziąłem. Mogłem tu polatać trochę. Na jednej stronie jeszcze wyczytałem, że Pablo Escobar w czasach swojej świetności zarabiał coś około 60 milionów dolarów dziennie. Było powiedziane, że na gumki recepturki, które wydawali do wiązania pieniędzy,
On miał po prostu tyle pieniędzy, że on musiał je zakupywać. Oni zakupywali całe beczki z hajsem w różnych miejscach, chowali w ścianach domów, no gdzie się tylko dało, bo oni nie wiedzieli już co z tym robić. I wydawał na same gumki recepturki $2,500 miesięcznie, 10 000 złotych. Pomyślcie, ile tego musiał być. Tutaj mam jeszcze przetłumaczyć, co znaczy ten napis, który jest. Poza legendą, która dzisiaj symbolizuje, niewiele osób zna prawdziwą istotę twojego życia. I tu poniżej: nie zapomnijmy, że dałeś nam godne życie. No w tym miejscu ludzie kochali Pablo Escobara. Naprawdę go kochali. I to już ostatnim razem, jak byłem w Kolumbii, ktoś mi to opowiadał o tym, to mi to potwierdzili. Dobra, idziemy teraz tu jeszcze zobaczyć. Kiedyś tutaj kupowałem właśnie jakąś pamiątkę w tym fryzjerze El Patron. No, są. Idę obok baru, teraz jakieś kawy napijemy. Tu jeszcze jest Zagan, cała galeria, deszki. Mamy się obetniało, bo też jest fryzjer. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie Pablo Escobara właśnie w La Catedral, więzieniu, które sobie sam wybudował. I pomyślcie sobie to, La Catedral, czyli więzienie, które wybudował dla siebie Pablo Escobar. Policja i wojsko miało zakaz zbliżania się do tego więzienia na 2 km. Taki był układ. Pod więzieniem oczywiście Pablo Escobar wybudował sobie tunel. W razie czego jakby coś się posypało, żeby miał jak z niego uciec, i oczywiście z niego skorzystał, bo w końcu się posypało. Ponieważ zabił tam 2 swoich wspólników, no i się posypało. Pablo Escobar pod koniec swoich rządów przemocy, oczywiście swojego terroru, już tak mu odbijało, że już w każdym widział wroga i po prostu po kolei ginęli jego wspólnicy. Ale wracając do tego więzienia, to nie było zwykłe więzienie. To było więzienie, gdzie Pablo Escobar był ze swoimi, oczywiście tymi ludźmi, którzy na niego pracowali, bo tak się dogadali z rządem, ale oni tam mieli full rozrywkę, mieli alkohol dostarczany, prostytutki dostarczane, alkohol mówiłem już chyba. Wszystko, co nie chcieli, to mieli tam dostarczane. Jedzenie oczywiście z najwyższej półki. Codziennie przyjeżdżała ciężarówka i dowoziła właśnie dziewczyny, jedzenie, alkohol i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak było. Dobra, idziemy sobie jeszcze tutaj pochodzić trochę po dzielni, a później, co w sumie później robimy? Później idziemy na miasto, czy zobaczyć centrum? Nie, bo coś jeszcze wymyślimy, ale to prawdopodobnie w drugim odcinku już zobaczycie. Będą 3 odcinki z Medellin, każdy fajny, każdy ciekawy i każdy będzie warto oglądać, także bardzo serdecznie polecam. I tak jak wam mówiłem, w kolejnym odcinku będziemy mieli też specjalnego gościa, Jessikę, która jest Kolumbijką, mówi po polsku i która powiedziała, że nam pokaże i opowie dużo ciekawych, fajnych rzeczy na temat Medellin. Tak w ogóle jeszcze na temat dzieci. Pablo Escobar miał 2 dzieci. Miał córkę i syna. O synu nie znalazłem na żadnych ciekawych informacji, ale o córce znalazłem, że córka totalnie psychicznie nie radzi sobie z tym, kim był jej ojciec i co zrobił. Parę razy próbowała już popełnić samobójstwo. Ma bardzo duże problemy psychiczne. Po prostu sobie z tym nie poradziła. No. Na pewno już mają zmienione nazwiska, pewnie od razu zmienili po tym wszystkim, co się stało. Nie, syn nie znany jest chyba. Syn jest teraz Escobar? No, to syn nie zmienił. No, ale wiem, że żona zmieniła na pewno i córka też. Przyjaźń teraz jeszcze do centrum Medellin. Idziemy na główny plac, jaki jest. Chodzimy tutaj, bo ostatnim razem nie miałem okazji tu chodzić. No, centrum zdecydowanie wygląda inaczej niż El Poblado, czyli tam, gdzie mieszkamy. Wiadomo, że tam jest doinwestowane na maksa, pod turystów zrobione, no, ale ceny też są inne. No, w centrum zdecydowanie stanie, ale bardzo dużo bezdomnych ludzi tu jest, naprawdę bardzo. No, a my idziemy teraz na Plaza Botero. Dokładnie, tak się nazywa ten główny plac. W centrum rozłożony targ wszędzie. Wszędzie ludzie sprzedają, co się da. Paweł próbuje empanady, czyli przysmak
kolumbijski. Jak się smakuje? Dobra. Dobre, nie? No, ja też to lubiłem. No, jesteśmy na głównym placu Medellin. Medellin. Idziemy zaraz na jakiś obiad. Ale trochę wam tu pokażemy. Jeszcze jak to wygląda. Właśnie wczoraj widziałem zdjęcie, jak pan Młakłowicz robił sobie tutaj fotę. Także akurat jesteśmy w tym samym czasie w Kolumbii. Fajnie by było go spotkać. Fajnie by było pana Roberta spotkać. A jeszcze lepiej by było z nim odcinek nagrać. Ja myślałem, że tu nie byłem, ale teraz sobie przypomniałem, jak to się rozglądam, że jednak tu byłem. Tutaj muzeum. Ciekawe są te rzeźby. O, Medellin, chciałem sobie zdjęcie zrobić przy napisie. Medellin to jest zdecydowanie moje ulubione miasto w Kolumbii. Właśnie wczoraj po moim mówiłem, że dość trochę zwiedziłem tej Kolumbii ostatnio razem, jak byłem 3 tygodnie tutaj. No i Medellin zdecydowanie najlepsze. Taki napis tu jest. No, tutaj to chłopa. O, ten się czegoś najadł mocnego. Powiem wam tak, co do policji. Teraz policja to na pewno ma luz w porównaniu do tego, co tu się działo kiedyś. Za czasów Pablo Escobara ludzie, którzy byli w policji, byli dla mnie po prostu samobójcami. Albo opłacani. Albo byli opłacani przez niego i po prostu wiecie. Bo każdy, kto stanął przeciwko niemu, to od razu zabijany. O, truskawki, zjemy se? Ser. Truskaweczki przepyszne. I powiem wam tak, tu naprawdę to, co się dzieje w centrum, wieczorami tam na Poblado, to wiedziałem, że wszędzie stoją dziewczyny, które stoją, ale tutaj to normalnie w rządkach stoją. Szok. Szok nie dowierzania. A mówią, że to Tajlandia taka. A jednak nie tylko Tajlandia. Co chwilę dziewczyny jakieś podchodzą, mówią, że jesteśmy beautiful. Ale ja się nie dziwię. Normalne, to wiem, ale chodź tam do góry. No ale bez przesady. Idziemy szukać czegoś do jedzenia jeszcze, żeby coś wam tu pokazać w centrum. Jest naprawdę kosmiczna różnica między centrum Medellin a Poblado. Ale tu też jest fajnie. Też jest swój klimacik taki. Takie jak typowe miasto w Ameryce Południowej. Ale tu jest ludzi wszędzie. Wszędzie coś sprzedają. No i tam bezdomni. No Medellin to jest na pewno miasto, gdzie możecie zobaczyć niesamowicie bogate budynki i tak dalej, a z drugiej strony bezdomnych, którzy leżą na chodniku właśnie pod takim budynkiem. No a tak w sumie, o patrzcie jak tu leży. Masakra. Ale to w sumie jak wszędzie. W wielu miejscach na świecie tak jest. No, grają panowie tam. Akurat przestali, ale grali przed chwilą. Musicie mi uwierzyć. Tutaj oczywiście możecie się przemieszczać po mieście metro. Jest bardzo dobrze rozbudowane. Tak samo Uber też wszędzie dojeżdża. Znaczy dojeżdża. Uber funkcjonuje, nie że dojeżdża. Wszędzie tylko normalnie, elegancko funkcjonuje. No albo zwykłe taksówki. Szczerze mówiąc, ceny między Uberem a taksówką nie jest duża, nie ma jakiejś dużej różnicy. Wiecie, tak się łapiecie wszędzie na każdym kroku, bo jest ich tu bardzo, bardzo dużo. Także my w sumie dzisiaj cały czas taksówkami tylko jeździmy. Tymi zwykłymi żółtymi.
Powiem wam tak, jutro w ogóle mam wylatywać z Kolumbii, a nie mam w ogóle żadnego biletu. Nie wiem, gdzie lecieć następnie. Bo plan miałem swój przygotowany, ale troszkę mi się rypnął, niestety. I muszę to jakoś wymyślić. Bo chcę polecieć do Kolumbii, do Wenezueli. A żeby polecieć stąd do Wenezueli, mega drogo, trzeba zapłacić 5000 za bilet. Dlatego muszę polecieć gdzieś naokoło, przez inny kraj jakiś i będzie taniej niż bezpośrednio. Znaczy bezpośrednio to w ogóle się nie dało. Jestem już umówiony z gościem w Haiti, żeby tam polecieć do niego na parę dni. Ale też, żeby tam się dostać, to też nie jest łatwo, bo muszę lecieć najpierw na Dominikana, a później z Dominikany dopiero tam. Będziemy kombinować. I dobra, dokończę wam, bo akurat do taksówki wsiadaliśmy. Czyli będzie tak, na pewno będzie Haiti i Wenezuela, bo to praktycznie mam załatwione, tylko po prostu koszty są okropne, żeby tam pojechać. No ale po prostu nie będę miał wyjścia, no i pewnie będą się tyle zapłacić. Prawdopodobnie polecę jeszcze do Bogoty, ale to jest taki na razie 50-50. Nagrać tam fajny odcinek, bo jest jeden ciekawy temat do nagrania. W Bogocie byłem 3 razy wcześniej, także wiecie, nie ciągnie jakoś nam specjalnie, ale chcę polecieć nagrać jeden odcinek i stamtąd jest lepiej wydostać się, bo stamtąd jest więcej lotów w różne miejsca i tańsze przede wszystkim. Prawdopodobnie będzie jeszcze Trinidad i Tobago, bo przez Trinidad i Tobago trzeba polecieć do Wenezueli właśnie, także tam też sobie parę dni od razu zostanę. No i nie wiem, i mam nadzieję, że Afryka. Złożyłem kolejny wniosek o wizę do Libii i jak tylko dostanę wizę, no to lecę do Libii i plus jeszcze jakiś tam jeden kraj. To będzie na tyle w tym roku prawdopodobnie. Później do Polski. W Polsce na pewno też coś nagram. I 4 stycznia wracam do Tajlandii na kolejny obóz Nag Muay Camp. Także jeśli ktoś z was jest zainteresowany, żeby przyjechać do nas na obóz Muay Thai, i pamiętajcie, nie trzeba mieć żadnego stopnia zaawansowania. To jest obóz dla każdego. To są sportowe wakacje tak naprawdę. Także przyjeżdżacie, trenujecie sobie, dobrze się bawicie, imprezujecie, zwiedzacie, plażujecie, opalacie się wtedy, kiedy w Polsce jest zima. Na pewno będziecie zadowoleni. To wam jedynie mogę zagwarantować. Także wbijajcie na stronę www.nagmuaycamp.com. Tam są zapisy. Pierwsze 2 tygodnie stycznia, pierwszy obóz, ale zajęty cały. Później mamy drugie 2 tygodnie stycznia. Mamy jeszcze ile miejsc? Parę miejsc, 4-5 miejsc jakoś tak. I później luty od... Który dokładnie, Paweł? 16 do 2 marca. 16 luty do 2 marca. Zapraszamy serdecznie, przyjęcie, bo naprawdę jest fajnie, uwierzcie mi, no spodoba wam się, na 100% pokażę wam piękną Tajlandię i potrenujemy Muay Thai. To było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo, że oglądaliście. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam. Moi kochani. No, pozdrawiamy serdecznie. Pamiętajcie, jak ktoś z was używa TikToka, Paweł założy sobie TikToka, zaczyna go rozwijać. Młody TikToker. Na dole w przypiętym komentarzu pod filmami ostatnimi i pod tym też znajdziecie, także zapraszam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, na razie i subskrybujcie kanał. Lecimy po 1 000 000.